Hej, z tej strony witam was za ten Nice 7 w kolejnym odcinku z Mario Forever Let's World Series. Pora w takim razie na świat P. Tu uważamy, bo na sam początek jesteśmy w wąskim miejscu i Gumby chcą to wykorzystać. Możemy się domyślić, czemu jest świat P. P jak plant, czy Piranha Plant. Znane roślinki z uniwersum Mario. Tutaj mamy nową wersję, czyli takie długie roślinki, które niestety są odporne na nasze ataki. Natomiast wciąż chowają się one w rurze, jak jesteśmy blisko i już wtedy nie wychodzą. Myślę, że głównym utrudnieniem przy nich jest to, jak długo trzeba czekać. O, na przykład tutaj nic nie poradzę, no chyba, że chcę oberwać. Muszę czekać, aż taka roślinka się schowa. Tutaj oczywiście ognista wersja, która będzie strzelała też 3 razy, jak znajdzie się na górze. No tu może po prostu sobie przejdźmy, co? O mój Boże. Naprawdę mnie nie lubicie. Dobra. Chciałem ominąć tam te latające kupy. Nie bez powodu. Ponieważ za chwilę ich użyjemy. Tutaj sobie wybiliśmy drogę. I teraz wykorzystamy te kupy, żeby dostać się na górę. Zakładam, że da się dostać bez nich, ale byłoby to trudniejsze na pewno. Okej. Pora nazbierać trochę monet. Bodajże w oryginalnej wersji nie było tutaj tej rury właśnie na górze, gdzie mogliśmy przejść. Dalej mogliśmy wybić monety, żeby przejść po blokach pewniej, żeby przeskoczyć nad przepaścią. Tu generalnie niemiły moment, bo wychodzimy i od razu atakuje nas Bros. Raz mi się też zdarzyło, że mnie zranił, jak wychodziłem z rury. Nie wiecie czemu, jak wychodzimy z tej rury, jesteśmy strasznie wysoko i możemy dotykać tego Brosa. To by się przydało naprawić, bo możemy oberwać praktycznie za nic, bez możliwości obrony. No i tutaj sobie po prostu przebiegnijmy, co? Tutaj z jakiegoś powodu nagle mamy Blastery, ale to po prostu przejdźmy. Można też nimi przejść górą nad nimi, ale szczerze mówiąc wolałem po prostu przejść tak. Okej, uciekamy stąd. A na szczęście nawet jakby nastawił ten bro, to w następnym etapie raczej zdobędziemy dosyć proste power-upy, więc nie ma problemu. Idziemy dalej. Tu wygląda, by coś mogło być, ale chyba nie. No generalnie trafiamy na plażę. Pod koniec pierwszego etapu mieliśmy piasek, no i tutaj też mamy już piasek i wodę. W wodzie możemy normalnie pływać, nawet będziemy musieli później pływać. Więc to nie jest na zasadzie jak w Lost Levels, tylko dla ozdoby. No tutaj oczywiście roślinki, które nie dość, że są odporne na nasze kule ognia, to jeszcze wychodzą zawsze, nieważne gdzie stoimy. Co czyni je bardzo groźnymi przeciwnikami. Nawet bardziej niż te. Tu uwaga. O, możemy w ten sposób przebiec, zakładam. Zapomniałem, że ta roślinka za chwilę się znajdzie pod moimi nogami. Tu bodajże był Poison Mushroom, tak. Świetny power up, a raczej power down. Nic tylko brać w ilościach hutowych. No, dzięki Fireflowerowi możemy znacznie szybciej przejść przez ten fragment, nie musimy czekać. I chyba tego napisu nie było w wersji Mario Forever Remake, nie jestem pewien. Tu możemy się zdziwić na początku, co mamy zrobić, ale możemy dostrzec, że na dole są bloki. Oczywiście pamiętamy, że jeżeli Mario płynie za nisko, to jest traktowane jako normalne spadnięcie w przepaść. Także nawalamy ten klawisz skoku. Okej. A tutaj możemy sobie tak wlecieć. Ale oczywiście jeżeli nam się nie uda i spadniemy, nic się nie stanie. Po prostu wpadniemy do wody. Więc nie musimy na siłę tam trafić. Tutaj możemy przejść górą. No jeżeli nie wiemy, żeby przejść górą, możemy się zdziwić, że co mamy zrobić. Tu generalnie był one-up bodajże, aczkolwiek najpierw musimy się do niego dostać. O! Od razu zdobyliśmy kolejnego one-upa za monetę, jak miło. Ten one-up bodajże z bloku jest jednorazowy, czyli jak umrzemy i wrócimy, po tego one-upa to już go nie będzie, niestety. Oczywiście, jeżeli nie zginiemy w tym etapie, to bez znaczenia, bo i tak byśmy go tylko raz zdobyli. I tutaj dosyć klasyczne, ale możemy zauważyć, że mamy czerwone bloki na górze. Dobrze, że nie czerwone słońce nad rajem. Musimy przejść lewą rurą.
Bodajże jak przejdziemy prawą rurą, trafiamy do innej lokacji, ale chyba nie ma tam właśnie tego przełącznika, niestety. O. No, będzie on nam potrzebny. Dobra, wynosimy się stąd, co? Nie jest to jednak jeszcze koniec, odblokowywanie sobie drogi chodzeniem po przełącznik, gdyż jak widać tutaj jest kolejne odblokowywanie drogi. Nie chcę mi się wszystkiego tu wybijać, tak tylko żeby móc przejść. O! No tym razem potrzebujemy niebieskiego przełącznika i o ile wcześniej poszliśmy na lewo, teraz idziemy na prawo. Mario czasami strasznie wolno wychodzi z tych rur, nie wiem czemu. Czasami szybko wychodzi, a czasami tak... Oj! Przełączę nas za dużo, dobrze, że jest ten napis. No i tu generalnie pamiętamy, że tamte czerwone platformy na lewo zaczną spadać, jak na nie wejdziemy. A no właśnie. Ciekawi mnie, czy dałoby się, jeżeli by te platformy spadły wszystkie i my razem z nimi do wody jeszcze przejść. Zakładam, że jakbyśmy byli chociaż Super Mario, moglibyśmy po tych roślinkach przejść. I po prostu obywając szybko tu przeskoczyć. Natomiast jako mały Mario już zgaduję koniec. Ząbałeś. Już po tobie. Ale wolę tego nie sprawdzać. No i to tyle, jeśli chodzi o drugi etap. Nie jest on jakiś skomplikowany, natomiast jak go nie znamy, to na początku w paru momentach możemy się zdziwić, co my mamy zrobić. Jak już wiemy, co zrobić, to praktycznie prościutko idziemy. No i tutaj wygląda, jakbyśmy mogli spaść i utknąć, ale na szczęście nie. Mamy tutaj blok. I teraz chyba najtrudniejszy moment w całym świecie. Czyli roślinki, które działają podobnie jak sufit kolców w świecie M. Mamy jednak tutaj dodatkowe utrudnienie. Przy suficie kolców był licznik pokazujący, kiedy te kolce spadną. Przy roślinkach nie ma żadnego licznika. Jedyne, co możemy się domyśleć, to że roślinki zaczynają się coraz bardziej trząść. To możemy się domyślić, że za chwilę spadną. O, jak widać. Ale nie licząc tego, że nie ma licznika, to zamysł jest podobny. Musimy znaleźć jakieś niskie miejsce i tam się dostać. Na przykład tutaj. I tu będzie labirynt w stylu Super Mario Bros. 1. Musimy wybrać właściwą drogę, bo inaczej gra będzie zapętlała ten sam moment. Idziemy środkiem, mimo że górna droga wygląda na najtrudniejszą i że pewnie tam musimy iść, to nie. O dziwo nie. Okej, tutaj miałem raz błąd, że Spajnik sobie chodził przez te bloki i do mnie spadł. Ale mam nadzieję, że już nie będzie czegoś takiego. Na szczęście nie było. Polecam przeskoczyć na drugi albo trzeci blok, ponieważ te bazy bitu mogą spaść na ten pierwszy blok. No i zgaduję, że to trochę utrudni przeżycie. Okej, tu mogę od razu wskoczyć, żeby stanąć blisko tamtej roślinki, żeby nie wychodziła. Nie wychodzi? Okej. Dobra. A, na szczęście już blisko mety, tamte roślinki na górze się chowają. Już się bałem, że zlecą na mnie. Ale na szczęście nie. Powiedziałbym, że mimo wszystko było to łatwiejsze niż sufit kolców w świecie M. No natomiast pamiętamy, że właśnie nie ma pokazanego licznika, więc musimy na oko wyczuć, kiedy te roślinki spadną. No jak już widzimy, że się strasznie trzęsą, to możemy się domyśleć, że koniec jest blisko. Zabrzmiało groźnie. No i mamy etap autoscrollowy, który jest dość unikalny w tym, że nie jest, że porusza się tylko w jedną stronę, na przykład tylko w prawo, tylko będzie się poruszał w różne strony. Zaczynamy oczywiście w prawo, ale teraz na przykład idzie w dół. No i niestety nie ma on żadnego checkpointa. Jest on bardzo długi, także no musimy uważać. Oczywiście, gdyż jeden błąd może nas kosztować spokojnie kilka minut gry. I oczywiście tak jak w przypadku kontry, to jeżeli czegoś nie ma na ekranie, to już w tym momencie nie istnieje. Dlatego musimy o tym pamiętać, żeby nie zeskoczyć za szybko, bo inaczej zginiemy. Nie pytajcie mnie, jak to działa. Czemu te bloki dopiero istnieją, jak są widoczne na kamerze. Ktoś tak wymyślił i tak jest. Tu bym powiedział dosyć problematyczny moment.
Ale dobra, udało się i tu polecam uważać, są monety, więc wygląda jakbyśmy mieli iść na górę, tam na lewo, ale nie. Musimy iść na prawo. Dosyć mylące, szczerze mówiąc. Jak testowałem ten etap niedawno, to dałem się złapać, że na lewo poszedłem, bo monety, na ogół monety pokazują, gdzie masz iść, a tu się okazało, że nic z tego. Możemy zdobyć power-upa, oczywiście uważamy, gdyż będziemy musieli jeszcze przejść tam na lewo i możemy zostać zgnieceni, jeżeli będziemy za wolni. No dobrze. Nie jest to jednak jeszcze koniec etapu. Wciąż jeszcze długa droga przed nami. Powinno być jednak już nieco łatwiej niż było, co nie oznacza, że możemy już się zrelaksować. Tu z jakiegoś powodu widać bloczek jeszcze, ale o dziwo nic nie ma takiego. Zdobądźmy kilka monet. No na szczęście mniej więcej wiadomo, gdzie kamera się będzie przesuwać, gdyż możemy na przykład zauważyć, że kupa chodzi po powietrzu, czyli pewnie tam są jakieś bloki, po których możemy chodzić. No tu oczywiście nie skaczemy za szybko na te platformy. O! Żeby dopiero teraz zejść na te bloki. No, skorupa wróciła. Ciekawe nie, czy da się tu one-up nabić na tej skorupie. Zakładam, że się da w jakiś specyficzny sposób. Jesteśmy blisko końca, tylko oczywiście jeżeli źle wykonamy skok na sam koniec, to będzie nasz koniec. I będziemy musieli powtarzać wszystko od początku. Zakładam, że checkpoint by popsuł tego typu etap. Szczególnie jeżeli autoscroll się porusza w kilku kierunkach. Chociaż nie wiem, co by się stało, gdyby był właśnie checkpoint i byś go zdobył. Czy kamera by się już dłużej nie przesuwała, czy co? Ała. Tutaj może trochę niepotrzebnie się pośpieszyłem, ale chciałem już mieć to z głowy. Bałem się, że spadnę w tę szparę między blokami i zginę na sam koniec. Okej. No jak widać jest to dość długi świat, bo jeszcze nie dotarliśmy do zamku. Już jest w zasięgu ręki, ale jeszcze nie. Tak czy inaczej, jeszcze jeden poziom przed zamkiem. Dość irytujący moim zdaniem, ponieważ musimy poruszać się po tej platformie, natomiast mamy roślinkę, która będzie wychodziła oczywiście i psuła nam szyki. O, jak widać teraz, jakbym przeszedł, ten po prostu oberwał. Nie lubię strasznie tego momentu. Ale dobra, no i tutaj na przykład też w teorii mógłbym przeskoczyć od razu na platformę, ale cóż. Oberwałbym. No i tak właśnie wygląda ten poziom. Niestety. No znowu tutaj mógłbym przeskoczyć na platformę, ale to by oznaczało, że bym oberwał. No i znowu bym oberwał. Strasznie nie lubię tego w tym etapie. To jest chyba etap, który najmniej lubię. Nie dlatego, że jest jakiś super trudny, tylko dlatego, że jak się źle ustawią roślinki, może się okazać, że po prostu nic nie możemy zrobić, żeby uniknąć obrażeń. O, no właśnie. Dobra, tutaj akurat chyba powinno być dobrze. No ale tu jest nagle kolejna roślinka. Fajnie, nie? Dobra. Aj, nie chcę, żeby mnie ta platforma porywała. Okej, mamy checkpoint, dobra. No nie licząc z tych roślinek, to nie jest taki zły etap, ale no mówię, no nie jestem fanem tego, że mogą się tak ustawić roślinki, że już nie jesteś w stanie nic zrobić. Co prawda, jak jesteś... Co prawda, jak jesteś niby blisko tych roślinek, to one nie wychodzą, ale w większości przypadków są nad przepaścią, więc nic nam to nie daje. Halo? Budzimy się. Okej, dobra, darujemy sobie te monety, bo ten Bill Blaster nie chce współpracować z jakiegoś powodu. No i tutaj mamy, że niezależnie od tego, jaki Mario jesteśmy, staniemy się małym Mario. Bo inaczej, no jak widać, ciężko byłoby tu przejść. No za to przynajmniej tu odzyskujemy power up. Zgaduję, że to ma być tym razem utrudnienie, no bo jesteśmy duzi, więc trudniej nam będzie się wszczelić w tę szparę i wskoczyć na Bullet Billa. Z drugiej strony dostajemy power upa, więc mamy przynajmniej coś na początek zamku, prawda? No dobrze. Jeszcze tylko zamek. Chociaż on łatwy nie będzie na pewno. Będzie tutaj trochę oponentów, to nie wątpię.
Tu będziemy musieli uważać. Tu chyba w oryginalnej wersji ten autodisk po prostu się kręcił, co było ułatwieniem. Tu z kolei mamy kwiatuszek. I spam podobu. Okej. Nasze się ustawiły się w miarę komfortowej dla nas pozycji. Ten Hammer trochę przeszkadza, ale dobra. Tu mamy one-upa. Niestety musimy być chociaż Super Mario, bo inaczej nie zniszczymy Big Blocków. I będziemy musieli obejść się ze smakiem. Czy te Bill Blastery mogą strzelić, czy o co chodzi? Być może jak jesteśmy nad nimi, to nie strzelają, nie wiem. Chyba tak, no bo jak tylko się znalazłem pod nimi, nagle magicznie zdecydowały, że strzelą. No dziwny zbieg okoliczności, co? Prawie oberwałem wtedy właśnie. No, dobra. Tutaj Fireflower się przyda. Tu niestety sekcja trochę na farta, jak te wszystkie kule ognia zostaną wystrzelone. Ale się udało. Mamy checkpoint. No i tak już niestety nie wrócę tu po power up. I pora na niezły spam bullet billami, jak widać. Trochę nie jestem fanem tego momentu. Oczywiście dlatego, że jestem kiepski, nie umiem unikać. Dobra. No ten gumba niech sobie przejdzie, proszę. Dziękuję. O, tu rura jest, ale nie możemy do niej wejść. Sprawdzałem. I tu mamy one-upa. No możemy poznać, że coś tu jest, no bo po co inaczej byłyby te szpary, prawda? Tu możemy wrócić, nie wiem po co, ale możemy. W sensie przechodzimy wtedy z lewej strony. Nie mam właśnie pojęcia, dlaczego możemy to zrobić. Po co mielibyśmy tam wracać? Czy jest tam coś ukrytego, czy o co chodzi? Nie wiem. Bo jeśli chodzi o one-upa, to możemy po prostu zejść po niego. Także nie mam pojęcia, o co tam chodzi. O. Nie spodziewałem się, że ta skorupa tak tam przejdzie, ale nie będziemy narzekać, bo się to przydało. No i dobra. Na szczęście dostajemy w pełni Fireflowera, nie musimy nawet szukać niewidzialnych bloków. Niestety mamy tutaj dość trudną walkę z Bowserem. Jak widać, na środku areny znajduje się Piranha Plant, który będzie co jakiś czas wychodził. Możemy stanąć na środku, żeby zapobiec wyjściu przez niego, no natomiast wtedy będziemy bliżej Bowsera, więc możemy oberwać od niego. Więc musimy wybrać naszą truciznę, czy chcemy, żeby roślinka nie wychodziła w ogóle, ale za to być blisko Bowsera i móc oberwać od niego. Czy może jednak chcemy normalnie tutaj stać, ale ryzykować, że roślinka nas trafi. No, trochę pechowe to było. Ale dobra. O! Widzę, że roślinka już w tym momencie nic nam nie może zrobić. Zarówno dotknięcie jej, jak i kul ognia nas po prostu nie rani, jak tylko Bowser zostanie pokonany. Bardzo dobrze. Z tego co pamiętam, w oryginalnej wersji ta roślinka wychodziła z rury, nie z lawy, więc łatwiej było stwierdzić, gdzie stanąć, żeby roślinka nie wychodziła. Jest to takie utrudnienie. Fajna animacja. Wydaje mi się, że w innych wersjach ta roślinka wychodziła z dołu, nie z góry. Ale zamysł był ten sam, pożera cały zamek. Świat P ukończony, muszę przyznać, bardzo pomysłowy świat. Dość długi też, 6 etapów. I no niektóre stanowiły wyzwanie, ani słowa. Ale udało się to przejść, więc nie możemy narzekać, prawda? Świat Q. Świat zimowy. Ale to oczywiście już będzie w następnym odcinku. Coś pamiętam z tego świata, ale jednocześnie nie wszystko. Ale przynajmniej sobie coś przypomnimy, jak zagramy, prawda? Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pora Kuczaba, Wojta Zadosła domagała. Daj wysiad Wanu Ewi, Filipes of the Games, Inami The Hedgehog, PS, Necu Links, Żadny Błądnik, Pomidor, Cross Gamepad, YouTube, Michała, XM Geek, Kantryczny Nazista, Kuprzy, Nasi, Kozak 11, Batek 1, S Blacki, Baczy Fire, Pejszy, Fortin 26, Metrzykiem, Koniec, Damno, Densus, Alpeni, Otomek 8389, Banek 06, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Braka, Katolan za Zwieść, Master Cat, Kalofer, Majchrosia Fox, Zosia Zeknik 11, też ich Zero, 678, Hipolska i Wsiek, Bandak z Minecraft, BWM, Kezo, Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!